Cwajka, czyli Chorzów II, to znajdująca się w północno-zachodniej części miasta dzielnica, o której mówi się, że jest najniebezpieczniejszym miejscem w Chorzowie. To tutaj ma dochodzić do licznych rozbojów, pobić czy kradzieży, a na ulicę Miechowicką lepiej nie wchodzić nawet za dnia. Czy rzeczywiście Cwajka jest taka zła, jak mówią o niej internetowe legendy? Dziś wybierzemy się do kolejnego miejsca z serii naszych filmów o niebezpiecznych dzielnicach, aby porozmawiać z mieszkańcami i na własnej skórze przekonać się, jak naprawdę żyje się na Cwajce. Sorry, że przerywamy dzisiejszą wyprawę, ale chcielibyśmy wspomnieć o partnerze dzisiejszego odcinka, czyli o firmie Maczwi. Słuchajcie, znaleźliśmy takie oto rozwiązanie, czyli pudełka i gotową dietę właśnie od Maczwitu. To jest realna oszczędność kilku godzin tygodniowo, gdzie odpada nam czas na gotowanie, na zrobienie zakupów, na myślenie o tym, a tak gotowy posiłek codziennie pod drzwiami. Jeżeli człowiek nie ma czasu właśnie coś ugotować, to zamawia tego przysłowiowego kebaba właśnie, ale tu doliczamy dowóz, przygotowanie posiłku i wtedy, jeżeli porównamy do takich pudełek, powiem szczerze, nie wychodzi to tak drogo, jak się wydaje. To jest naprawdę spoko oferta cenowa, za to, że masz gotowy posiłek, no i czystą głowę. I słuchajcie, nie chodzi o to, że jesteście na diecie, zjecie taki posiłek i będziecie głodować. Generalnie w Maczwicie chodzi o to, że ten posiłek ma być pełnowartościowy, smaczny, no i nie jest takich byle jakich produktów, tylko rzeczywiście to jest fajne, smaczne żarcie, które naprawdę jemy, je nam smakuje. Gdybyście chcieli spróbować ofertę od Maczwitu, to teraz z kodem URBEX możecie otrzymać 30% zniżki, czyli naprawdę fajna oferta. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w opisie tego filmu. A my wracamy na naszą wyprawę. Życie pisze najlepsze scenariusze, ponieważ dopiero co przyjechaliśmy i Adrian nas zagadał, co my tu robimy. Słuchaj, bardzo miło Cię poznać. Dzięki, Jody. Fajnie, że nas zagadałeś. Słuchaj, poza kamerą mówiłeś, że mieszkasz tu 26 lat i chcemy obalić, bo potwierdzić mi, czy tu jest niebezpiecznie. W internecie przyjechaliśmy tu na tą konkretną dzielnicę, że w internecie jest. Przyjeżdżasz i dostajesz zęby. Takie zdanie przeczytałem. Nie, jest tak? nie ma takiego czegoś. Może kiedyś było takie, ale teraz to rzadko. Chyba, że ktoś jest Chyba, że dziabnięty. dziabnięty, to możliwe, ale tak to spokojnie jest. Słuchaj, ale rzadko, czyli wiesz, że czasem się zdarza, tak śmiechem, żartem, ale serio. Przez te 26 lat, jak się wprowadziłeś, bo są te mity, że tutaj było bardzo niebezpiecznie, że biegały łebki, że było wysokie bezrobocie, że w kronikach policyjnych w ogóle Cwajka to jest najniebezpieczniejsza dzielnica Chorzowa. Powiedz na przestrzeni lat, jak to się zmieniało? Zmieniało się. To co praktycznie te, co tak rządzili tutaj, to albo pozamykali, albo już nie żyją. Okej. To się zapili, albo... A właśnie, jak to było? Był problem z alkoholem? No tutaj no może narkotyki nie, ale bardziej tak... Wódka takie, no, alkohole. Cały czas się powtarza jeszcze, czy...? Nie, rzadko. Raczej rzadko. No są dni, co piją, nie, ale... No dzisiaj mamy sobotę, tak? Jak sobota, to mogą trzeźwieć. No to bardziej tak może pod wieczór, ale... Nie, ale powiedz tak szczerze, właśnie pod wieczór, bo teraz przyjechaliśmy za dnia, wiesz, przychodzisz i tak dalej. I w ogóle nas zagadałeś tak, że przez okno, o jeszcze kiedyś byście tak nie przyjechali, ale teraz chodząc z kamerą, myślisz, że może ktoś do nas podejść, czy bardziej tak się raczej nie. A powiedz mi, możemy z tobą wejść tam w głąb, pokażesz nam, jak wyglądają bramy Cwajki? Mogę wejść, możecie tam do nas wejść, nie, mamy lepiej, bo mamy oczko wodne, wszystko. O, Jak? Tu macie oczko wodne z tyłu? No, tam Kajmieszków, nie? A czekaj, bo to jest twoja brama? Nie, ja mam brama tam. A to dalej, wejdziemy tu, a potem do oczka wodnego, co? Bo ty powiedziałeś, że w ogóle za 5 minut na ryby idziemy, nie? No. I co, każda brama tak wygląda jak tutaj, że... Jak jest zamknięto, to nie. A powiedz, ogólnie o Cwajce, nie? Bo tutaj ta dzielnica, że słynie za niebezpieczną, a sama Cwajka jak się zmienia? Czy są jakieś rejony, gdzie rzeczywiście może pójdziemy ulicę dalej i będzie grubo, czy to jest zła opinia o tej dzielnicy? Raczej nie, może jakbyś był ubrany w jakieś tam barwy inne, to może, ale... Raczej... Właśnie, uderzyłeś w nuty, bo ruch Chorzów słynie, bojówka ruchu Chorzów słynie jako najbardziej przestępcza i tak dalej, to jest nie moja opinia, tylko z internetu. I tutaj wszędzie są malunki ruchu Chorzów i uderzyłeś te barwy. Przygodowo, gdybym założył szalik Legii i tu wyszedł, to bym... Nie wiem. Jesteś kibicem, czy nie? No, ale na Besze rzadko chodzą. Jasne. Znaczy, mieszkam całe życie w Chorzowie, no to za kim by miał iść, nie? I wiesz co, też jeszcze jedna rzecz, bo też oglądaliśmy materiał z TVP. Pamiętam, że jedna pani ze sklepu mówiła coś takiego, że kibice nie są źli, bo staną jeden za drugim, że pomagają sobie nawzajem. Jest tutaj taka więź właśnie sąsiedzka? No jest. Tutaj no, tak jest właśnie. Praktycznie na Śląsku tak jest. No. Czyli macie cały czas coś takiego, że jeden drugiemu pomoże, nie? Jasne, jak coś by się działo, to jedno telefon
albo na domofon, albo gwiezdi. No, Ale powiem wam też, przepraszam, że się wtrącę, ale tak, my niby nie jesteśmy stąd kompletnie, ale tak naprawdę większość osób, które nas ogląda w Polsce jest ze Śląska. I naprawdę tyle, ile gościny i dobra spotkaliśmy tutaj, to w całej Polsce to najwięcej właśnie z tego Śląska właśnie. No mi się też tak wydaje, że Ślązaki to jednak jest... Równe chłopaki są, nie? No. Dawaj, pokaż to oczko wodne. A, masz zamknięte, widzę, okej. Mogę, tak? No, Tutaj to jest, kurczę, i ten. ładne podwórko. Korzystacie z tego rzeczywiście tak, że jest taki podział, każdy sąsiad ma swoją część, czy... Wchodzimy to wszyscy razem, nie? Na grilla, albo... Tak? Super. To właśnie super, bo tak to... Zobaczcie, jest oczko wodne. Nie ma, szkoda, że nie ma gospodarza, nie wyregulował gospodarza. To tutaj na te ryby idziesz, czy? Daleko nie masz, bo daleko nie masz, oka mogę liczyć. Okej. A jak tutaj jest właśnie z tym, że... Bo też czytaliśmy, że były takie sytuacje, że na przykład, wiesz, przychodził jakby właściciel kamienicy i on z nią nic nie robił, tylko podnosił czynsz do góry, co nie? I tak się pozbywał ludzi po prostu, tak? To zależy, bo... Zależy która kamienica, nie? Bo tam na przykład, tam co te nowe jest, to też wykupił do jakiś deweloper i wszystkich wyeksmitował, nie? A mają takie plany, że chcą burzyć stare kamienice, budować nowe i sprzedawać, czy? Nie wiem, nic takiego. No na razie nasz gospodarz jest okej. Powiedz jeszcze, w którą stronę iść, aby zobaczyć taką prawdziwą cwajkę? I przy okazji nie wrócić z kamerami oczywiście. Nie. To byście musieli iść na dół tutaj, na dół i całe tam, nie? Tam Czyli wychodzimy w lewo i cały czas prosto, no, tak? To tam Jakby jest... ktoś nas chciał bić, to będziemy mówić, że ciebie znamy. Dobra, okej. Dzięki wielkie, piątka. Dzięki wielkie. Mam tutaj takie troszeczkę déjà vu, jak kręciliśmy warszawską. No proszę bardzo, To jest ten pan, co wcześniej wołał z drugiej strony, wiesz? Dzień A dobry. to pan wołał do nas, Tak, z drugiej strony. Patrząc na te wszystkie piękne kamienice, które niektóre są odremontowane, niektóre, tak jak ta, niekoniecznie, ale przypomina mi to bardzo warszawską Pragę i też tam, bo my jesteśmy z Warszawy, kojarzę, że zawsze było coś takiego na osiedlu u nas, jak właśnie tutaj. Może ja nie jestem z Pragi, ale kumam troszeczkę te klimaty. Chodzi mi o to, że jeden ze wszystkich, wszyscy za jednego, a tu i u nas się to rozmyło, a tutaj jest to cały czas. Tak pusto na tej cwajce, powiem wam. Wracamy na ulicę Miechowicką, tu gdzie spotkaliśmy Adriana, czyli podobno tą taką najgorszą. Kazał iść tam, w prawo i w dół. Zobacz jaki ten samochodzik Family Frost. Lody Ice Cream Sladolet. Co to znaczy? Sladolet. Nie wiem, po włosku. Włoskie Sladolet. lody z fajki. Najlepsze. Najlepsze. Oni tu kręcą. Ale zobacz, jaki tu jest kontrast, dlatego my to wszystko chcemy wam pokazać. Nowe, to są takie bloki trochę jak Ursynów, co nie? Tutaj masz nowoczesne bloki, a tutaj masz stare kamienice, ale zauważ, że niektóre już są na przykład otynkowane, to nie? No na przykład ta, widać, że jest odnowiona, jest bardzo ładna, nie? Tu na przykład dół jest odnowiony tych wszystkich. Zobaczcie, tutaj widać, że jest remont. Karton gipsy wystają, na zewnątrz są kontenery na śmieci, czyli wszystko jest remontowane. Tutaj jak jechaliśmy właśnie, to siedzieli panowie w bramie, pili piwko. Tutaj taka sytuacja, że mieliśmy nagrać tam scenę pod zakładem ślusarskim, ale wyszedł chłopak z bramy, mówi, że nas ogląda, zaprosił nas do środka, nie chciał być oczywiście filmowany, ale powiedział, że możemy sobie tutaj wejść, nagrać klatkę. Na cwajce tam są takie fajne schody, ale do czego zmierzam? Powiedział nam jedną bardzo ważną rzecz, że czasy się zmieniają. Dużo ludzi, którzy kiedyś, no wiecie, za mało lata robi się różne rzeczy, że tak powiem, to czasy się zmieniają, oni teraz mają rodzinę, dzieci, już ich to nie interesuje. Natomiast gdzieś czytaliśmy, że wzmocnili patrole na cwajce. Jakieś były coś tam z kibicami, co nie? W tym roku, że kibice innej drużyny przyjechali tutaj, wybiegli i no, zrobili po prostu... A, tak, to co był... przewodniów. Takich Pobili jak przechodniów, natomiast skończyło się to finalnie tak, że policja jak przejeżdża, to podobno tego główną ulicą na bombach w ogóle nawet raz w miesiącu nawet tutaj nie zagląda. Ale tak naprawdę dowiadujemy się od człowieka, który tutaj mieszka, więc no, jestem w stanie mu uwierzyć. W lewo? Tak.
Tam było 3 maja, tak? Tam wyżej. Ale jedna jest taka wspólna, ruchu Chorzów jest naprawdę dużo tutaj. No wiesz, obok masz jeszcze GKS Katowice, Polonie Bytom, więc tych drużyn tutaj obok siebie, które się nie lubią, jest dużo. No. A, to jest rozwalone w ogóle. Chyba spalone nawet, bym powiedział najpierw. Śmierdzi, no rzeczywiście. No i tak spalone fest jest, nie? Ciekawe co... Ale czuć też wilgocią, może jak gasili, wiesz? Konrad skręcił w randomową uliczkę, znaczy się bramę. No tutaj, no i tam jest... Ale tam nie ma przejścia chyba. No nie wiem, możemy tam jeszcze... Przez krzaki? Bo ten ziomek mówił, żeby iść na 3 maja, tak? No tak. Gruby na bramkę. No ja jeszcze pamiętam z czasów swojego dzieciństwa, że z blues się robiło bramki, czy robiło się właśnie coś takiego, było na murach i grało się w tą piłkę. Teraz już raczej więcej jest tych orlików. No albo tej sztucznej trawy, Tak, co nie? ale kiedyś na podwórku, boisku czy na takim placu było normalne, że coś takiego się robiło, starsi malowali, a potem się grało w tą piłę, więc... A ile się miało piłka, nie butelką się grało na przykład, nie? No akurat ja miałem złą, lepszą, ale raczej butelką jak graliśmy to dlatego, że w danym momencie nie było tej piłki, raczej u nas każdy miał piłkę. Grał w butelkę z kolegami. To sklep? Sklep. No, kiedyś był Ale to chyba jakiś taki wielobranżowy, bo widzę, że są budowlany bardziej, widzisz? Kosiarki, drabiny, rowery. Pierwsze wrażenie jest takie, że zaniedbane, ale nie jest niebezpieczne. Ale nie wszystko, w zależności co nie? Tak, bo widać też, że duża część, w sumie większość nawet jest odnowiona, tylko po starych budynkach jest ciężko. Próbujemy? A co, ktoś tam był? To jest jadłodzielnia. No to dawaj, zagadaj. Chłopaki weszli do jadłodzielni zapytać się, czy ktoś nam udzieli wywiadu, ale z tego, co podsłuchałem wcześniej przez drzwi, to wszyscy mówią, abyśmy szli na dół, czyli właśnie w tamtą stronę. No, że tam podobno najwięcej się dzieje, więc nieuchronnie będziemy tam cały czas zmierzać. Pokazuję, żeby iść tu, Karola Miraki i potem w Pudlerską na przykład. W ogóle też tak chciałbym wam wspomnieć o tym, że my stąd z 15 minut z buta jesteśmy od Lipin, które też kręciliśmy kiedyś, pokazywaliśmy, czy one są niebezpieczne, czy nie. No i wyszło tak, że no naprawdę jak zwykle, tak jak i tutaj, choć jeszcze nie skończyliśmy, no raczej więcej dobra nas spotkało niż tego zła, o którym wszyscy mówią. No ale tak jak mówię, coraz bardziej zbliżamy się w kierunku Lipin i mamy skręcić jeszcze w prawo. Gdzie są Lipiny? Tam. Ale jedna rzecz, której nie słyszeliście. Pani w tej fundacji powiedziała, no jakbyście mieli koszulkę GKS-u, to by nie było sympatycznie, No tak, nie? ale tak. No Czyli ale tak? to jest, no wiesz, no kibiców tutaj jest, no ale to w każdym większym mieście w Polsce tak jest. No gdybyś miał koszulkę Legii w Poznaniu, też byś mógł dostać w łeb. Gdybyś miał koszulkę Krakowa w Warszawie, gdzieś poszedł, też mógłbyś dostać w łeb, więc to jest naturalne i sądzę, że chyba nie tylko w Polsce, no po prostu... Reklamy, pieczątki, puchary. No. A tu jest szkoła podstawowa. Ta 11 listopada jest w tamtą stronę właśnie. To po prostu wszystko, no to wygląda tak strasznie, co nie? To jest właśnie tak zaniedbane grafiki. Ale jakie klatki wielkie, stare, tutaj wejść z meblami to bez problemu. To No, całe mieszkanie można robić. no, ładnie to wygląda. Właśnie to jest to, gdyby. Tylko potrzeba były jakieś chore pieniądze to włożyć, ale gdyby to robić, to piękne kamienice. Pogadaliśmy parę minut poza kamerą z Krzyśkiem, bardzo miło, super, że udzielisz nam wywiadu. Mamy kilka pytań do Ciebie i przede wszystkim pierwsze. Chcemy potwierdzić bądź obalić mit. Tak lub nie, jest tu niebezpiecznie? Nie. Przechodzę tą Miechowicką, ani razu mnie tam nikt nie zaczepił, nikt złego słowa nie powiedział. Bądź może wieczorami, ale nie słyszałem nic takiego. Ale poza kamerą mówiłeś że tych starych jak to powiedziałeś? Hachary, no kiedyś tam kilka lat do zadku, no to było tu chachorstwo. Co to znaczy chacharstwo w ogóle? Chacharstwo, no to najgorsze takie zbiry, nie? A, czyli takie prawilniaki, takie łobuzy, takie osiedlowe. Tak. Ale właśnie też jest to, że parę lat temu kibice GKS-u, jeżeli dobrze pamiętam, wpadli tutaj na ulicę i bili przypadkowych ludzi, nie? To w tym roku było. W tym roku. Tak. Że w tym roku wpadli. To był odwet za to, że ruch wpadł im na Katowice i sprali im tak samo ludzi. To są tak zwani pseudokibice, nie? Bo kibic prawdziwy, no to on idzie i on se tam siedzi na tym meczu, a te pseudokibice, co tak jak my rozmawialiśmy wcześniej, no to oni nawet nie wiedzą, kto tam gra w tym zespole, nie? Bo wiesz, bo jak opowiadałeś, że tutaj lecą z maczetami i tak dalej, to są takie grube historie, Tak, to już są grube historie, no i oni to już praktycznie mają sprawy za to porobione, nie? Bo wiesz co, to jest przerażające, jakbyś mógł
Bo tak jak opowiadasz, że jeżeli oni wyskoczyli, biją przypadkowych ludzi, no to jest jednak niepokojące. To jest, bo wiesz, ja przykładowo mogę wracać z dzieckiem i dostać łomotu od jakiegoś czuba i pytanie, czy, nie wiem, policja coś robi według ciebie z tym, stara się z tym walczyć, czy to po prostu jest zachowane same sobie? Policja walczy z tym tak jak walczy, tak jak to widać, że to jest po prostu z partyzanta zaatakowane, nikt nic nie wie, podjeżdżają, wyskakują, biorą. Nim ktoś to zgłosi, nim policja przyjedzie, no to już na ulicy jest cichutko, nie? Okej, czyli problem jest, nie jest tak, że nie wiem, podsumowując, że nie jest tak, że wszędzie jest niebezpiecznie, ale problem jest ze środowiskami kibicowskimi. Tak. Pseudo kibicami, tak. Jaka będzie przyszłość Swajki? Myślisz, że ona będzie zmodernizowana, tak jak, że odnowią te budynki, że to będzie jeszcze bezpieczniej? Miejmy taką nadzieję, no prezydent tak obiecał, no ale czy się ruszą za te budy, to wiadomo jak to będzie. Miejmy nadzieję, tego wam życzę. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę, wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Idziemy na 11 listopada, bo tam podobno najgoręcej. W którą to stronę? Na dół. Wszyscy mówią na dół. Tak, czyli tam. Tam przejdziecie i tak koło Biedronki będzie i jeszcze musicie iść na dół. A jest tam gorąco rzeczywiście? Jeżdża tamtędy tak samo do roboty. Wiadomo, jakieś tam menelki te od wina siedzą, ale tak, żeby tam jakoś partyzantka była, to... A, jakbyś mógł jeszcze jedną historię opowiedzieć. O blachach, że jakbym przyjechał na warszawskich blachach, coś by mi się stało? Na warszawskich nie, na katowickich tak. Jeżeli auto stoi na katowickich blachach, jest możliwość, że przelecą po aucie, lusterko ułamią. Bez to zazwyczaj wszyscy przerejestrowują samochody albo w innych rejestracjach. No bo przekładają rejestrację. Lepiej już na sosnowieckich blachach przyjechać niż na katowicach. Czyli wszystko dookoła tych macie. Dobra, dzięki, siema. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Byliśmy w paru już tych śląskich, niby niebezpiecznych miejscach. No i za każdym razem, tak jak mówią, można dostać tu zęby, owszem. W każdym miejscu w Polsce można dostać zęby, owszem. Na tą chwilę idę tędy, nie czuję się niebezpiecznie. Ludzie, którzy z nami rozmawiają, są naprawdę w porządku, a teraz idziemy na 11 listopada. Miała być Biedronka. No, pod tą Biedronką nie spotykaliśmy się z łowcą ruin kiedyś? Nie, bo to był w Bytomie. Nie, to było w Bytomiu, no. A z kimś? Coś mi się kojarzy to Biedronka. Lipiny? Nie. Bobrek. Tam była Biedronka też. Może identyczna, może dlatego mi się kojarzy. Zauważyłem teraz tutaj, że im idziemy niżej w stronę 11 listopada, ulicy 11 listopada, to gra coraz więcej muzy i coraz więcej osób wychodzi z okien na tak zwanego fajka. O, widzisz, kolejna osoba, co nie? Kolejni ludzie wyszli tam z okna, już nas zaczepiają. Przed chwilą pan do nas wyskoczył zza płota, nie wiem skąd, i powiedział, że mamy iść, o tutaj, Świdra 5, dzień dobry. Auto też, ale to... O, to pan ma takie terenowe. Tylko partyzantka. Chce pan nam pokazać, jak wygląda prawdziwa swajka, tak? To jest swajka, żebyście nie gadali, że tu jest jakiś artyście wodą, nie? Że niebezpiecznie, tak? Bezpieczne, to nie jest tak wcale. My tu żyjemy, wiadomo. Okej. Kombinujemy po swojemu. Mamy tutaj, wiadomo, baniaki, nie? O kurde, jaki pan tu No ogród i- botaniczny zrobił. Pana ogród? Czy to jest To jest pana, od czy gospodyni, ja to tylko po prostu... zarządza pan ten, Dzień tak? dobry, ja również witam. Witam również, Witam. również witam. miło mi? No i po prostu my tak robimy po swojemu sobie, Basen tu ma pan? No oczywiście, postawiłem basen do wszystkich lokatorów tutaj. Możemy wejść proszę zobaczyć? To basen? Basen i jeszcze, a co pan wędkuje, że A nie, jest ja silnik, wędkuję, tylko ja testuję teraz silnik. Nie? A, to jest na łódeczkę. czy... O kurczę. Tak, na łódkę to jest. Czekaj. Na łódkę, nie? I korzysta się z tego rzeczywiście, czy głównie dzieciaki No na tylko? razie jest za zimno, korzystają z tego, a że jeszcze nie korzystają, bo za zimno woda. A pan mówi, że cały blok normalnie może przyjść i... Tak, to mają, to jest w ramach tego, że my tu mieszkamy wszyscy No. i mają udostępnione tutaj ten Super. basen i tak samo tam, proszę zobaczyć sobie, jakaś impreza jest Co, po prostu robicie tu jakieś grille, imprezy, tak? Tak. To jest fajnie, Że ta mają tutaj, wspólnota, no wiadomo, która troszkę jest, tam nie? sypuje z tego, bo tam się zbiera różne A gdzie by nie było, no jak tutaj tyle osób czy No, osób ale jak przychodzi tam i tak urodziny dalej, już to- tu były 50 robione, różne rzeczy, mamy takie tam zadaszenie, że jak pada Pan deszcz, oprowadza, no. to Tak. po prostu A, zaciągamy, rozciągacie, no. rozciągamy tutaj tą folię, Ale mistrzowski temat, Super. co? tą folię rozciągamy do końca, nie pada deszcz w ogóle, nie?
No I to tylko na Cwajce tak jest, czy, po prostu siedzą sobie. czy cały Śląsk tak mam na myśli? Nie, no, wiadomo, no, gospodyni mi tam pieniążku nie dał na to, swoja inicjatywa, po prostu do swoich to wykładam, zrobiłem to wszystko tutaj swoje. Kozak, super. No, że To mi się tutaj podoba, że tutaj ludzie są taką wspólnotą, nie? Że wy sobie pomagacie, jesteście, lubicie no się, tak, razem no ale bawicie, wiadomo, nie? są wyjątki, to nie No wszyscy wiadomo, tak, zawsze jest czarna owca. Jakaś czarna owca, nie? Wiadomo, nie? W sumie No, pan wizualnie potwierdził to, co też chcieliśmy sprawdzić, że tutaj ludzie mieszkają blisko siebie i w sumie to jest chyba najlepszy dowód, że, No to że jest samo można wspólnocie, zobaczyć nie? tutaj za ogrodem, bo wiadomo, bo to jest tak, my jesteśmy prywatną kamienicą, a tu jest PGM, nie? I tam można przyjdę. sobie zrobili fajnie tam, grilla sobie teraz nie tam. A, też mają tam z boku jakieś tematy, Ale no. wiadomo, wejścia tu nie ma, bo kiedy jak było tu wejście, to za dużo tu ludzi wchodziło. Po prostu. A tak, to jest tylko dla bloku, nie? Tak, tylko dla boku. No jak to się mówi, no? Świetny temat. Prywatne, nie? Że Cwajka to nie jest takie, tak, no nie wiem jak to powiedzieć, Świętochowice, czy ten, no różnie bywa. Zadam nie? panu pytanie, które wszystkim zadajemy jak chodzimy. Tak. Jest tu niebezpiecznie czy nie? Bo w internecie jest napis, że przyjeżdżasz na Cwajkę, dostajesz w zęby. Prawda to? Nie, to nie jest prawda. To w ogóle nie jest prawda, takie rzeczy to nie ma, ten element się już wykończył po prostu, nie ma takich rzeczy. Czyli coś było na rzeczy, tak? No kiedyś było, no, wiadomo, było strach przyjeżdżać na Cwajkę, nie? Ja z Bytomiu mieszkałem, potem w Siemianowicach, przeprowadziłem za żoną tutaj do Chorzowa, to też się bałem tu A przyjeżdżać jak Cwajka. pan w Bytomiu mieszkał, to tam na przykład Bobrek to nie było równie straszne Nie, na przykład? ja na Stroszku mieszkałem. Ale tam koło Bobrka, jak pan przechodził, czy może pan to porównać? Te dzielnice są, czy to już są takie normalne dzielnice, nie ma strachu? Nie, normalne są już. Nie, to się już wykruszyło, te cwaniactwo kiedyś jak było, to już się wykruszyło to wszystko. Nie ma tutaj takich burdów czy coś takiego. A wiadomo, miasto i Chorzów, i Bytom, i tam Świętochowice, czy co, monitoringi, wszystko działają, nie? Że ludzie się już boją, takie, jak to się powiedzieć, te małolaty, żeby zaczepiali starszych, dorosłych osób, nie? A właśnie, małolaty, bo słyszeliśmy różne historie dookoła. Jest z młodymi, bo jest taki dokument sprzed 3 lat, TVP Info, i tam było kilku łebków opowiadało, jak to kombinują, jak to trzeba kraść i tak dalej. To są ich słowa. Co pan powie na to? Młodzież to bardziej właśnie pracuje i chce się wybić na swoje, czy rzeczywiście jest... Raczej ja tak myślę, że młodzież teraz patrzy na kasę po prostu, gdzie więcej dawają, a jak widzą średnią krajową czy coś, to dla nich to jest jeden wybór, kraść albo coś takiego. I co, kradną, czy... Kradną. Czyli niestety... Nie ma co ukrywać, kradną. Ćpają, kradną, no to jest normalna rzecz, no. XXI wiek. No niestety, nie? No niestety, nie? No, taka prawda. A kwestia jest tego, że pracy nie ma, czy że po prostu słabo płacą? Pracy jest od groma, tylko że młodzież po prostu, ja już mam swoje lata też, nie? No, młodzież nie chce im się chodzić do Na skróty pracodawcy, idą, żeby coś tam zarobić, spytać się o wypłatę. Jak oni usłyszą średnią krajową, dziękuję, do widzenia, to oni wolą w urzędzie pracy zarejestrować się i z tego mieć pieniążki przybliżnie, nie? A resztę wiadomo. No wiadomo, nie? No. Dobre to było, co? Panowie, ja wam pokażę, jak wygląda prawdziwa Prawdziwa Cwajka, co nie? No i tutaj basen, Tu tutaj basen, miejsce na grilla. tu testuję nowy ten napęd, Silniczek co nie? dołoży, nie? Tak. I tu już jest 11 listopada chyba. Ale zobaczcie jedną rzecz, że to samo, co się było w tym materiale TVP, to samo powiedział właśnie ten pan, który nas zaprosił, że no młodzi kradną, nie? Ale Łukasz, nie wiem czy kojarzysz, kiedyś nie pamiętam już czy to na Lipinach, czy w jakimś innym, czy Bytomiu, mówili nam, że ogólnie jest bezpiecznie, ale ta młodzież, nie, to było w Łodzi, to było Na Bałutach było. na Bałutach, że trzeba się obawiać młodzieży, bo ćpają, no wiadomo, młodzież chce się wyszaleć, biją i tak dalej, bo tacy ludzie w naszym wieku, czy starsi, oni już to mają gdzieś, mają to za sobą, a ta młodzież, no w tym momencie, no jakby przejęła ten prym i rzeczywiście czasem po prostu testosteron na tyle buzuje, że może dostać w zęby. Tak, czyli to się potwierdza. 11 Wszędzie. listopada. Jesteś. Dobra, słuchajcie, dotarliśmy na sam dół, na ulicę 11 listopada, którą teraz przejdziemy. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest tak niebezpiecznie. Bo wszyscy mówili iść na 11 listopada, co nie? A jak na razie to jest chyba najładniejsza ulica ze wszystkich. Tak, spójrz tam. To też jest ładnie. Ładnie, zaniedbane, ale ładnie. Bo te bloki mają potencjał, żeby mnie nie zrozumiesz. Trzeba po prostu o nie zadbać. Prezydent Ruch Chorzowa. Ruch Chorzowa. Ruch Chorzowa. Prezydent Ruchu Chorzowa. Łukasz już połączył wszystko. Tak.
Ja ostatnio łączę 5 wątków w jedno. To myślę, że wszystkim chodziło, wiesz, o takie klimaty właśnie jak te bramy, co nie? Zamykane, wszystko obskurne. Tak, ale nie, że właśnie jak już to spotkać ludzi w tych bramach, co nie? Bo to cały czas jest 11 listopada. I zobacz, żabeczka od 6, no jak, od 6 do 23. No coś tak ciemno w niej. Karteczka jest jakaś? Nie, świeci się. Jest. Ciekawe Wszędzie muza gra, słyszysz? Tak. Wszędzie ktoś co chwilę włącza, a ja nie mogę tego kręcić, bo prawa autorskie. Teraz przebitkę gadamy, żeby gadać, chyba że muzyka. No i tak odwiedziliśmy kolejną niebezpieczną dzielnicę Cwajkę. Przeszliśmy też 11 listopada, byliśmy na samym dole. Czy tutaj czuliśmy się niebezpiecznie? Powiedziałbym, no nie. Ale powiem wam, że to jest jedna z tych niebezpiecznych dzielnic, która mnie najbardziej zaskoczyła, ponieważ ludzie sami do nas zagadywali. My praktycznie nikogo nie prosiliśmy o wywiad, tylko wszyscy ludzie szli do nas. Natomiast nie mogę powiedzieć, że jest tutaj bezpiecznie, bo jak słyszeliście, są historie też o tym, że czasami są jakieś napady pseudokibiców oraz oczywiście, no tak jak powiedział pan od basenu, zdarza się, że małolaty kradną, ale myślę, że to nie chodzi o miejsce, tylko o ludzi. Tak czy siak. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w następnym z serii niebezpiecznych dzielnic. A my z samego dołu w końcu się odbijemy.